Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego nowego YouTube'owego projektu Dom za złotówkę. Jest to projekt, w którym relacjonuję Wam od podstaw, czyli od zakupu działki po ostatnie malowanie, budowę domu z rządowego projektu właśnie za złotówkę. W poprzednich odcinkach pokazywałem Wam, jak kupiłem działkę, jak wybrałem projekt, czym się sugerowałem, co analizowałem. Zrobiliśmy ogrodzenie najtańsze, bynajmniej tak mi się wydaje. No i przyszedł czas, w którym trzeba zacząć budować dom. Dzisiaj jest dzień 0, czyli dzień, w którym zgłosiłem rozpoczęcie budowy domu. Chciałbym w dniu dzisiejszym dokładnie od samego rana rozpocząć i zakończyć jeszcze tego samego dnia wylaniem ławy fundamentowej. Czyli rano będzie wykop, będzie szalowanie oraz przyjedzie wieczorem gruszka. Czy mi się to uda jednego dnia? Zobaczcie sami. No i dobra, jestem na działce, zabieram się za tyczenie budynku. Mój budynek będzie z tej strony. No i co to można powiedzieć na wstępie tego wszystkiego? Mianowicie ja stawiam budynek na własne cele mieszkaniowe, bez kierownika budowy, bez dziennika budowy. Co prawda będę prowadził dziennik elektroniczny, ale to jest tam inny temat. Więc nie obowiązują mnie wpisy do dziennika budowy, więc też nie muszę brać geodety. Ja sobie budynek wytyczę sam, dlatego że tutaj ewentualnie mam, jak pamiętacie, wszystkie te słupki idealnie od sznurka, od granicy działki, tak samo z tamtej strony, więc ja sobie poradzę wytyczyć swój budynek. Ale pamiętajcie, jeżeli nie czujecie się na siłach tak jak ja, zatrudnijcie geodetę, to kosztuje tylko 400 czy tam 600 zł wystawienie 4 słupków i geodeta Wam to zrobi profesjonalnie. Ja sobie zrobię to sam, bo mam swoje punkty odniesienia, których jestem 100% pewny, więc nawet jak się romnę o 2-3 cm, to się nic nie stanie. Na pewno nie będzie to 20, nie będzie 30. A jak to robię, zobaczcie sami. No i w pierwszej kolejności zaglądam sobie na komóreczkę. Mam w wersji online, w wersji cyfrowej, plan zagospodarowania mojej działki. A teraz zobaczcie, domek jest tutaj. No i co? Od tej granicy mam 16 metrów domek, a 4,5 metra mam od tej granicy. Tak więc szukam najpierw tych wymiarów, a następnie będę mierzył sobie budynek. No i biorę sobie pręciki. Na razie będzie partyzantka. Mniej więcej. Raz, dwa, trzy, 4,5. Mniej więcej, żebym wiedział jak zacząć. Za chwilę to wymierzę sobie dokładnie. Zobaczcie, granica działki. Tu mam końcówkę. I sobie dobijam. I lecę pierwsze 16 metrów. 12. 16. 16. 16. Ok, zostawię sobie od razu z tej strony. Biorę sobie drugi drucik i teraz mój budynek tam ma 9,5 metra, więc raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, powiedzmy 8 na razie. Od granicy i znowu 16 metrów i 16. Ok, dobra. No i teraz jak mam te dwa punkty wyznaczone, przerzucam sobie przez nie sznurek. Ok, przerzucam pod tym względem, żeby była oś i żebym mógł sobie kolejny pręt wyrzucić poza obrys budynku. I ten pręcik, który wbije, on tu już będzie, można powiedzieć, że na stałe.
I teraz muszę naprężyć tak mocno żyłkę. Zobaczcie, żeby dotykało. Teraz robię dokładnie to samo, tylko że w drugą stronę. Wyrzucam budynek na drugą stronę działki. Nie muszę jej zwijać, bo jest bez sensu. Wystarczy, że ją zawinę. Ok. Po zewnętrznej i wyrzucam kolejny punkt też poza budynek. Muszę to powyrzucać na zewnątrz, bo jak tego nie zrobię, to mi koparka przyjedzie, mnóstwo piachu mi na boki wyrzuci i nie będę miał swoich punktów kontrolnych, nie? I mamy to tutaj. Dobra. No i mamy początek budynku. Teraz w ten oto sposób mogę sobie wziąć taśmę. I teraz z tego pręcika od granicy zaznaczę sobie tylko 4,5. Słuchajcie, ja w tym momencie tego domu nie muszę tak idealnie tutaj zaznaczać, bo ja zaraz to zdejmę, bo tu koparka będzie kopała. Mi zależy te osie tam, zobaczcie, między jedną a drugą. Te ośki są dla mnie priorytetami. Dobra, zostawię sobie stąd jeszcze ten sznurek, ten pręcik i teraz tak, mój budynek musi mieć 7,07, więc wyjeżdżam sobie z tego punktu 7,07, 7 i 7. Też obojętnie jak, to nie jest w tym momencie ważne. Jak wcześniej wspomniałem, dla mnie najważniejsze, słuchajcie, są te dwie linie, które wyrzuciłem sobie na zewnątrz. Dlatego, że później tutaj i tak dam sznurek, jak już wykop będzie zrobiony i ze sznurka sobie spuszczę to w dół. Chodzi mi o tą odległość budynku od tamtej granicy. Natomiast od tej już w samym wykopie będę mógł sobie jeszcze raz to zmierzyć. Ale zobaczcie, puszczając sznurek między te słupki, które nie były tu ustawione jeszcze pod wymiar, na punkt graniczny, odtąd zmierzyłem sobie 4,5, co mi wyszło dotąd. Tak samo przerzuciłem sobie sznurek przez całą już tutaj działkę, przez te linie, żeby zachować 16 metrów od tamtej strony. Też do granicy działki, tu mam granicę, stąd znowu 4,5 wyszło mi tutaj. Więc te paliki już nie są nic warte. Mam krawędzie mojego domu. Teraz sobie mój dom ma mieć 9,5 metra. Na wykopie jeszcze sobie aż tak się bardzo tym nie przejmuję jak w samym wykopie. I tutaj mam 9,5, dokładnie 9,40, tam było 48 czy jakoś tak, już nie pamiętam, ale to nie ma w tym momencie też znaczenia. Zobaczcie. I teraz tak, mam 16 metrów od działki, 4,5 metra od tamtej strony, więc te słupki tutaj stanowią mi zakończenia narożniki budynków. Natomiast jeszcze trzeba by zmierzyć przekątną, ale to też zmierzę sobie w wykopie. Te mogę sobie po prostu powyjmować, bo są nieaktualne. Były po prostu pierwszymi słupkami zmierzenia z tamtej strony. Słuchajcie, tak będzie usytuowany mój budynek. Teraz ja chcę, żeby koparka mi wykopała trochę więcej, więc narożnik odsuwam sobie tutaj. Narożnik odsuwam sobie też dotąd. Ok. Znowu dotąd, bo chcę mieć miejsca dotąd. No i brakuje mi jeszcze jednego, ale sobie zaraz tutaj wbiję. No i te zabieram. I słupki, które w tym momencie wbiłem, tak ma mi koparka wykopać. No i dobra, wszystko mam gotowe na przyjazd koparki. Pręty zaznaczone, gdzie koparkowy ma kopać. Moje pręty też mam zaznaczone, już osie porobione. Czekam na kopareczkę, dzisiaj się trochę niestety spóźni. Wczoraj przyjechały mi pręty 12 na zbrojenie. Ja się zabieram za robienie zbrojenia. Czas operacyjny 8:02. Szykuję sobie stół i skręcam zbrojenie. Zaraz powiem co i jak.
No dobra, naszykowałem sobie 4 paczki styropianu. Nie będę zbijał desek, żeby robić zbrojenie. No i co, jedna strona mojego fundamentu ma 9,47 po całości, więc żeby zbrojenie weszło, ja zrobię po prostu na 9,30. No i ucinam sobie 4 pręty na 9,30. No dobra, generalnie jak kręci zbrojenie, filmów w internecie jest tysiące, więc ja tylko ogólnikowo znajdę sobie środek tego mojego zbrojenia, prysnę sobie sprayem sam środek i w prawo będę jechał po 30 i w lewo też po 30, zaznaczając na wszystkich 4 prętach odstępy, tam gdzie będę później wiązał strzemionka. Jak już mam wszystkie znaczki pozaznaczane, zobaczcie, po 30. Wcześniej zamówiłem sobie strzemion. No i co? Przerzucam te strzemiona przez środek i rozkładam, żeby wisiały mniej więcej tam, gdzie powinny być znaki. No i dobra, jarzemka mam porozkładane w miejscach zaznaczonych. Wystarczyło jeden pręt przesunąć, żeby się nie rozjeżdżały. Teraz tak, kupiłem sobie gotowe druciki zbrojeniowe i wygląda to tak, że mamy to w takiej taśmie. To jest bardzo fajna rzecz, można to w internecie kupić. Gotowy drucik wiązałkowy, wystarczy rozwiązać tą część i po kolei możemy sobie zdejmować. One są tutaj powiązane i dodatkowo mam bita z takim hakiem. No i co, wystarczy tego bita na wkrętareczkę sobie zakręcić. No i zacznę, powiedzmy, z tej strony. Łapię sobie jarzemko z tyłu, z góry, haczyk, zobaczcie sami, pyk i dziękuję, i mam związane. I tak sobie w ten oto sposób wiążę wszystkie moje jarzemka tym haczykiem do tych prętów. No i gotowy wykop wygląda sobie w ten sposób. Jest godzina 9:30, a ja, cholera, dopiero pierwszą belkę skręciłem i przyznam szczerze, już zaczynam się martwić, czy ja się z tym wszystkim wyrobię. No nic, kręcę dalej i zobaczymy. Najwyżej gruszka jutro przyjedzie, trudno. No i oto, mierząc sobie od tego skrzyżowania poziomicą, wbiłem sobie jeden pręcik w ziemię. No i tu mam drugi. Teraz sprawdźmy, czy mamy rozmiar 7,7, 7 metrów 7 cm, tyle ile jest na projekcie. Tam plus minus centymetr nie będzie to przeszkadzało, dlatego że i tak jeszcze ten wymiar będę mógł sobie skorygować na samej ławie. A poza tym ława i tak jest z ziemi. A tam centymetr w prawo, centymetr w lewo, nie ma się co martwić. No i w moim przypadku jest no 7, 6, ale to i tak nieźle. No dobra, i co? Ten sznurek tak naprawdę mogę sobie już zdjąć, bo to tylko odległość 4,5 metra do ogrodzenia. A teraz wrzucam sobie 9,47, już mierząc właśnie od tych słupków. 9,47. Dobra, muszę sobie drucika wziąć i zaraz go nabijam również na pion do tej żyłeczki przelotowej. No i dobra, poziomy poprzenoszone, sznurek do poziomów przytwierdzony dookoła znaczy się. No i co, wezmę sobie łopatę, wezmę sobie łatę i będę podkładał łatę i dookoła, tam gdzie koparkowy nie dał rady wypoziomować, chociaż i tak przyznam szczerze, teraz ostre słońce świeci, pewnie tego nie widzicie, i tak przyznam szczerze, że naprawdę zrobił to genialnie. Różnice są może po 2-3 cm, gdzie niegdzie może 5, tutaj delikatnie wyżej, ale to nie jest po pół metra. Takie są różnice, naprawdę widać, że operator miał fach w oku. Troszkę pogoda mi szwankuje, ale biorąc sobie deskę 10, kawałek poziomicy, dojechałem sobie do tego pierwszego sznurka i tak dookoła sprawdzałem, żeby był w miarę poziom, no i żeby ta deska była poniżej tego pierwszego sznurka. Jak już przejechałem tak dookoła, podwiesiłem sobie drugi sznurek 4 cm wyżej, no i przywożę sobie samego piasku, tego czystego, no i robię podsypkę, ugniatam już teraz do drugiego sznurka. Tak więc za pierwszym razem wyeliminowałem wszystkie górki, a tam gdzie były dołki po prostu pójdzie więcej piasku
No i w ten oto sposób wypoziomuję sobie grunt pod szalunek. No i zrobione mam to w ten sposób. Jestem pewien, że mam to wszystko w poziomie. Mam podsypeczkę zrobioną jak należy. Tak więc teraz będzie już tylko z górki. Zabieram się za najprzyjemniejszą chyba rzecz przy robieniu tej ławy. Trochę wieje, więc może być mnie słabo słychać. Moi drodzy, jeżeli prowadzicie tak jak ja budowę dosłownie sami i chcielibyście sobie troszeczkę ułatwić, to powiem wam szczerze, znalazłem w internecie petardę, dosłownie petardę, mianowicie szalunki. Pierwszą firmę, którą sam poprosiłem, czy mogę zareklamować ich produkt. A szalunki wyglądają w ten oto sposób. Są to, słuchajcie, szalunki TASU. One się składają z takich korpusów. Zobaczcie, z takiej kratownicy, ładnie wyprofilowane to jest wszystko, jest zalaminowane. No i wkładamy to na gotowca. Możemy sobie zamówić takie szalunki na wymiar, jaki nam pasuje. Wchodząc na stronę internetową, zobaczcie, lamifundament.pl. No i co? Wkładamy takie szaluneczki do naszego wykopu i zabezpieczamy je z góry prętami. To wszystko. Oczywiście zbrojenie jeszcze do tego idzie. Za chwilę zobaczycie, jak ja to montuję. Bądź co bądź, z tego miejsca dziękuję firmie Lami, dlatego że to jest petarda. Słuchajcie, moi drodzy, to jest petarda. Jak ktoś samemu to robi, bardzo mi się to spodobało. Bardzo chciałem takie coś mieć. Porzucałem sobie szaluneczki do środka i teraz pierwszy szalunek sobie ustawiam, folię oczywiście do środka zawijam, ustawiam sobie do tej mojej żyłeczki kochanej, żyłuni. Zobaczcie, jeden pyk, ok, tu drugi, no i tą folię sobie. Folia jest konieczna, bo jak będzie beton wylewany, no to bez tej folii by na dole nam rozparło. Teraz dostawiam sobie drugi, żeby sobie przymierzyć odległość między nimi. Analizowałem zakup desek, szalowanie tego samemu. Nawet jak nie zatrudniacie ludzi, no to w ogóle w mojej budowie deski się nie przydadzą, dlatego że nie będę ani szalował żadnych tam okien, żadnych belek, więc mi deski nawet po tych szalunkach do niczego nie będą potrzebne. Dobra, teraz muszę sobie je połączyć. Żeby je połączyć, muszę sobie naciąć jedną stronę. Powinno się to robić nożycami do blachy. Ja niestety takich nie posiadam. Zrobię to szlifierką kątową, ale wszystkie cięcia, żeby nie było, żeby nie rdzewiało i tak dalej, podkładem sobie psiknę i będzie to samo. No i dobra, wcinam sobie pierwsze łączenie. No i dobra, ta część mi posłuży za połączenie narożnika z tamtej strony. Resztę muszę sobie dojechać nożykiem. Jest mi tak mi jest przykro, że tak wieje wiatr. Nie wiem, czy wy będziecie mnie słyszeć. Mam nadzieję, że tak. Dobra. No i mam pierwszą część, którą sobie zegnę od razu na pół. Może nogą będzie łatwiej. A tak. I to mi posłuży na połączenie tamtego narożnika. Teraz sobie najadę szalunkiem. Dotąd już widzę, gdzie zrobić kolejne gięcie.
Tak więc tutaj dotąd obcinam sobie tylko doły. Więc lecimy. Dół obcięty, więc mogę sobie śmiało to wygiąć. A drucik trochę nie pomaga, ale i tak jest bardzo dobrze. No i wziąłem tą folię całą tutaj, powywijałem do środka, szkoda czasu było, jeszcze tam została mi, szkoda czasu było nagrywać. Tu wygiąłem sobie bardziej do mocniejszego kąta. Ten odcięty kawałek również jest wygięty, on za chwilę mi tutaj trafi, ale takie wiązania zostawię sobie na koniec. Biorę kolejny szalunek, no i robię podobnie z kolejnym szalunkiem. Tutaj zadanie będę miał o tyle ułatwione, że łapię sobie go całego, dojeżdżam do początku narożnika, a tam wsuwam do środka tyle, ile zostanie. Do samego muszę przesunąć. Tutaj zakład powinien być około 40 cm, nie mniejszy, ale u mnie to i tak wyjdzie już teraz 60, widzę. Jest początek, jest żyłeczka. Jest żyłeczka. Bardzo mnie to cieszy. Ok. Już sam skoczył. Automatyczne szalunki, słuchajcie. Patrzcie, pyk, pyk. No i sam siedzi. Zostanie tylko do związania. To samo biorę i z tej strony. Dosuwam sobie kolejny szalunek z tej strony. Ok. Docinam, zawijam. No i nasuwam. Zeszło zmontować ten szalunek poza pierwszym, bo pierwszy faktycznie sam musiałem zobaczyć, jak to jest. Kolejne już poszły. 19 minut i szalunek jest zmontowany. Nie jest jeszcze skręcony, dlatego że chciałbym pierw wrzucić belki. Wrzuciłem sobie już dwie pierwsze dziewiątki, jeszcze dwie krótsze siódemeczki muszę wrzucić. No i go po prostu drucikiem dookoła poskręcać. No i dobra, mam już moje zbrojenie wrzucone do szalunku. Biorę sobie jeszcze drucik wiązałkowy. Jeszcze będę musiał elki porobić, ale elki to już porobię poza kamerą. Nie ma sensu was męczyć. Pokażę wam teraz, jak to się wiąże. A mianowicie, zobaczcie. Często jest tak, tam dalej mi się te zgrywały. Tu mi się nie zgrały, bo pamiętacie, pierwszy to ja źle trochę to wygiąłem. Ale wcale mnie to tam nie martwi. Ja sobie zwiążę najpierw na samej górze. Zrobię sobie małą dziurkę hakiem, dlatego że mam drucik do tego automatycznego przewiązywania. Ja myślę, słuchajcie, że w tym szalunku nie idzie nic pieprzyć poza jedną rzeczą, którą zauważyłem, jeżeli ktoś by się postarał. Jeżeli ta folia nie będzie zawinięta do środka, jeżeli ktoś o tym zapomni, może z tego wyjść jakiś problem. Dobra, ja sobie górę zepnę. Zobaczę, czy będę dół spinał. Może i zepnę dół, bo ja sobie i tak jeszcze troszeczkę piaskiem to obrzucę. Mam trochę czasu, zanim wróżka przyjedzie, więc żaden dla mnie to problem to zrobić. Żeby tam dołem nie chciał mi beton wypływać. Pięknie. No i w ten sposób zawijam teraz narożnik. Narożnik za to w drugą stronę. Dokładam sobie tutaj. O, może go trochę słabo wygiąłem. O, bajka. No i w ten sposób tak samo drucikami wiążę tu, tu, tu i tu. No i powiem wam, że bardzo fajnie, sprawnie to idzie.
Ja sobie biorę drucik, przebijam się na górze. Zobaczcie, wiązałeczka jedna. O. Dobra, na 2 razy. Krętarka z hakiem. I siedzi. I drugie. Przebijam się prętem, bo tak najłatwiej. Jeden drucik. Drugi. I haczyk. Super. No i tutaj związałem, a z tej strony dołu nie będę związywał z prostego powodu. Mam tutaj burtę. Zobaczcie. Ja sobie tutaj zaraz to porządnie dosypię sobie tutaj troszeczkę ziemi. Nie muszę się martwić o to, że mi coś tam się wydarzy. O, super. Podczas zalewania będę pierw zalewał sobie ranty, żeby tą folię przygnieść, a dopiero środek. No i jak mam wszystko zrobione, to takim, słuchajcie, ostatnim etapem jest montaż takich prętów. To są takie kotwice rozporowe. Ja sobie kilka ich wrzucę dosłownie na wierzchu w ten sposób. Nie będą mi przeszkadzały, ale ogólnie montuje się je w taki sposób, że lekko się nacina, dosłownie lekko, z centymetr przed skrzyżowaniem, centymetr przed skrzyżowaniem, wkłada się tą kotwę do środka. Zobaczcie. I teraz na zewnątrz szalunku, jak na złość mi weszła pod pręty. Dobra, na zewnątrz szalunku przebijamy się. Ok, a tutaj na ścisk ten szalunek dociągamy, żeby ta kotwa wyszła nam na zewnątrz. Ok, zobaczcie, ona wyszła sobie tutaj na zewnątrz. Ciężko jest jedną ręką trzymać kamerę i drugą wam pokazywać. Dobra, może tego nie widzieliście, musiałem kamerę na chwilę odłożyć. No i w ten oto sposób tutaj przez te skosy łapie się te haki. Beton jak to zaleje, to nie będzie tędy uciekał. No dobra. To zaczynajmy. W pierwszej kolejności na folię trochę damy. O tak. Tak. I tak zaraz pójdzie do zasypania. Zaoszczędzi na tych deskach. Wiesz pan co? Ja to 20 minut skręciłem i z pół godziny skręcałem jeszcze drutem wiązałkowym. To wszystko. To jest naprawdę zarąbista rzecz. Państwo jakby tak zobaczyli, ci co malują deskami, to jest wszystko przejdzie. No. Nie? Dobra.
Dobrze jest. Dobra, wyrównałem sobie mniej więcej tą łopatą. No i co, teraz łopatką sobie lekko to zagęszczę i zacznę profilować. Aha. Nie no, genialne są te szalunki, słuchajcie, genialne. Ile to jest czasu w kieszeni. O mój Boże. Miałem na górze dać te poprzeczki od góry, ale sobie odpuściłem. No ale dobrze, bo teraz bym miał problem to profilować. Ej dobra, gruszka pojechała. Operator mi troszeczkę to co zostało zlał tutaj. Tu były ze dwie, może nawet ze trzy taczki, ja sobie to dowiozłem. Łatą sobie już obleciałem, posprawdzałem poziomy. Nie nagrywałem tego, żeby was nie zanudzać, bo ten filmik pewnie i tak jest długi. No i wystarczy, że sobie teraz to wygładzę. Ja już sobie tutaj wstępnie łopatą przeleciałem. Teraz tylko wystarczy, że pogładzę sobie kielonką, pacą, to co jak ma. Pręcik od uziemienia, jakby ktoś się pytał. I co? Może zapytacie, czy rozjechało ten szalunek? Zobaczcie. Gdzie nie, gdzie może takie, wiecie, no centymetr. Ale co to jest, moi drodzy? Co to jest w porównaniu do takiej ilości betonu? No, tu widać jakieś tam, może na centymetr. Tak przecież bloczek na środku będę murował, więc to, że na prawo, lewo lekko się rozjechało. Nie wiem, czy pamiętacie, jak stawiałem dom za 53 000. Tam to dopiero szalunki się porozjeżdżały, że musiałem pod elewacją domurowywać. To był numer. Moi drodzy, ja się wcześniej zastanawiałem, czy z czego, pamiętacie, chciałem kopułę robić, z czego zrobić półokrągły szalunek. Teraz już wiem, bo jeżeli ja ten tasu ponacinam, to mogę przecież w półkole nim jechać sobie. I z tego, jak będę kiedyś budował kopułę, to oczywiście tasu zawita na kolejnej mojej budowie. Dobra, moi drodzy, żeby nie było, ja sobie zdejmę, ja sobie już dokończę, ładnie wyrównam, dlatego że zadbanie w tym momencie o ten szaluneczek pozwoli mi po prostu łatwiej murować kolejne warstwy bloczka. Mam nadzieję, że wam się patencior podoba. Ja jestem przeszczęśliwy, że mogłem to zrobić w tak ekspresowym tempie. Można to zrobić samemu. Jak wiecie, dzisiejsze czasy, braki też ludzi do pracy, koszta robocizny. Warto zainwestować w takie coś, bo można to zrobić totalnie samemu, bez najmniejszego problemu. Moi drodzy, przechodzimy do podsumowania odcinka. No i witajcie w podsumowaniu odcinka, czyli ile mnie to wszystko kosztowało i czemu tak drogo. Tak więc z poprzedniego odcinka kwota całego projektu jest następująca. No i co? Musiałem kupić 12 sztuk prętów zbrojeniowych, 12. Dlaczego 12? Z 4 prętów zrobiłem jedną belkę, z drugich 4 to już mam 8, zrobiłem drugą belkę, 9. No i z ostatnich 4 prętów zrobiłem jedną 7. Z tych wszystkich, co mi pozostawało, zespawałem sobie łączenie i zrobiłem drugą 7. Tak więc 12 prętów mi spokojnie wystarczyło. No i za wszystkie 12 prętów zapłaciłem wraz z transportem, z dowozem 12 na budowę 560 zł. Zamówiłem sobie gotowe strzemionka, nie chciało mi się strzemion wyginać, nie było sensu. Strzemion zamówiłem 100 po złoty 50 z ogłoszenia, 150 zł za strzemionka. Drut wiązałkowy kosztował mnie 35 zł, hak do wiązania już miałem, więc to jest, jeżeli chodzi o zbrojenie. Moi drodzy, szalunki tasu kosztowały mnie 3700. Nie ukrywam, dostałem pewien rabat od firmy, dostałem też pewien gratis, o którym nie będę mówił. Zachowam to po prostu dla siebie, będzie to mój prezent, ale kwotę muszę podsumować.
uczciwą, jaka wyniosła mnie za te szalunki. Beton za gruszkę z pompą 5 m3 zapłaciłem 2500 zł. Tak więc łączny koszt dzisiejszego odcinka to następująca kwota. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Patencior, myślę, że super. Zrobiłem to dosłownie w jeden jedyny dzień sam. Odpoczywam, kręgosłup przyznam troszeczkę boli, ale jestem mega szczęśliwy, dlatego że w poniedziałek przyjeżdżają już bloczki szalunkowe i zaczynam murować ścianę fundamentową. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie kciuki w górę, dzięki za aktywację subskrypcji na Patronite, za wszystkie wsparcia. Bardzo mi w tym pomagacie, a najbardziej mi pomagacie, jeżeli jesteście. Trzymajcie się ciepło, udanego weekendu. Cześć!